Hej, jestem Maciejem z firmy EONEA, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Jeżeli już mamy w planie przygotowanie serwera sieciowego plików NAS i już wiemy, że będziemy chcieli używać akurat z jakichś powodów NFS, to przyszedł moment na więcej szczegółów. Najpierw zrobimy drobny wstęp, potem pokażę, jak skonfigurować serwer NFS na przykładzie TrueNAS Core i TrueNAS Scale i na koniec pokażę, jak podłączyć się do naszego serwera NFS używając Linuxa, XCPNG czy Xenorchestry. Ale najpierw, jeśli poszukujesz rozwiązań związanych z szeroko pojętymi sieciami, zdalnym dostępem, pamięcią masową, skutecznie chroniącą Twoje dane lub wirtualizacją, chętnie omówimy i wesprzemy taki projekt. Lubimy nie tylko projektować systemy IT dla indywidualnych potrzeb, te mniejsze i te większe, ale również administrujemy w pełni IT lub wspieramy istniejące zespoły, które znacie i lubicie, świadcząc również proaktywny monitoring systemów, żeby pracowały, gładko. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie na zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, przesyłajcie, a teraz wracamy do materiału. Słowem wstępu, NFS jest rzadko wykorzystywany w środowisku Microsoftu. Windows bez dodatkowego oprogramowania dopiero w wersji Professional potrafi współpracować jako klient z serwerem NFS, a i to trzeba doinstalować komponenty. Aktualna wersja NFS to wersja 4, zalecana ze względu na poprawki związane z bezpieczeństwem i wydajnością, a żaden, nawet najnowsze wydania serwerowe nie potrafią używać NFS w wersji 4 jako klient. Co może trochę dziwić na luty 2022, jak nagrywam materiał, według dokumentacji Microsoft Windowsy z serii Server potrafią pracować w wersji 4, ale jako serwer, już nie jako klient. Może się wydawać dziwne. Tak, wynika z dokumentacji Microsoftu. NFS jest raczej wykorzystywany jako sieciowy system plików w Linuxopodobnych środowiskach, głównie do montowania zasobów dysków sieciowych na serwerach. Bardzo często zdarza się, że serwer, gdzie przetwarzane są dane, nie jest tym samym serwerem, gdzie dane są przechowywane. Dodatkowo te same dane często muszą być przetworzone przez wiele równoległych instancji serwerów lub jakiegoś innego oprogramowania. Wówczas jednym z rozwiązań jest właśnie zamontowanie takiego katalogu czy miejsca na dysku przez NFS do wszystkich naszych serwerów, czy też dla użytkowników. Następnym wykorzystaniem NFS-a jest przechowywanie przeróżnych kopii bezpieczeństwa. Często również wykorzystuje się NFS w serwerach wirtualizacyjnych, żeby nie trzymać dysków maszyn wirtualnych na samych wirtualizatorach, tylko żeby trzymać je na przeróżnych NAS-ach, na przykład TrueNASie. Pokażę, jak skonfigurować NFS w oparciu, jak już wspomniałem, o TrueNAS Core i TrueNAS Scale. Pokażę oba, ponieważ trochę się różnią. Nie pod kątem technicznym, bo tu jakby podstawą jest tak czy inaczej ZFS. Bardziej pod względem interfejsu użytkownika i jakby takiego procesu manualnego konfiguracji. Wygląda on nieco inaczej. Potem podłączymy testową stację Ubuntu. W sensie podłączymy Ubuntu do tych serwerów NFS-a, które skonfigurujemy. Podłączymy również serwer wirtualizacyjny XCPNG i Xenorchestrę, żeby móc potrafić skonfigurować automatyczne backupy. To, jak już wspomniałem, też dobry use case. Zabierzmy się do pracy. Jako środowisko testowe przygotowałem 2 TrueNASy, jeden Core, drugi Scale w wersji 13 i 22 oraz Xenorchestrę, żeby tym móc wszystkim pięknie zarządzać na wirtualizatorze XCPNG. Ok, do pracy. Weźmy sobie najpierw na Scale'a. Co musimy najpierw zrobić? To jest czysta instalacja. Dodajemy sobie pool, żeby móc na nim wszystko umieszczać. Nasze dane. Robimy sobie test pool. Nie mamy żadnego dysku, żeby dodać. Dlaczego? Mamy informację, że uwaga, że jeden dysk dostępny ma nieunikalny numer seryjny. Gdzie jest kłopot? Kłopot jest w tym, że TrueNAS rozpoznaje dyski po numerach seryjnych. Nawet jeżeli w razie
jakby po restarcie komputera wyjmiemy dyski, odwrócimy i włożymy i nie zrobi mu to absolutnie żadnej różnicy. On je rozpozna i będzie prawidłowo traktował. Czyli jakby jedynym jego wyznacznikiem, który dysk jest, który jest numer seryjny. W wypadku, jeżeli są to wirtualne maszyny, tak jak tutaj, nie ma numerów seryjnych dysków, w związku z czym dla niego one są nierozróżnialne, dlatego trzeba uważać, co się tutaj robi. Znaczy tak naprawdę jest to środowisko testowe, w związku z czym nic się nie stanie. I w wypadkach rzeczywistych serwerów po prostu te numery seryjne będzie tu widać i tego problemu po prostu nie będzie. Chyba że coś dobrze namieszacie z rajdem sprzętowym, ale to też nie powinno się wydarzyć. Czyli tego ostrzeżenia nie powinniście mieć. Ja tu klikam, że tak, jestem świadomy, że numer jest nieunikalny, że to robi poważne problemy i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie mogę go kliknąć, żeby dodać go jako wideo do mojego pula. W związku z tym, że mam jeden dysk, nie jestem w stanie stworzyć create. Tu mam informację, że stripe, czyli ten zapis jakby nie tyle lustrzany, tylko na obu dyskach, szatkowany, jest niebezpieczny, ponieważ w wypadku awarii jednego z dysków tracimy dane. Czyli jakby nie pozwoli nam utworzyć tego do momentu, aż nie klikniemy force, czyli tak, jestem świadomy, że to jest potencjalnie niebezpieczne. To jest bardzo ważne dla produkcyjnych środowisk. My po pierwsze mamy testowe środowisko, po drugie aktualnie wiemy, co robimy. Czyli konkretny layout jest nierekomendowany i czy naprawdę chcesz to zrobić? Tak, naprawdę chcę to zrobić. OK. Robimy create i znowu informacja, że jeżeli tylko dodamy te dyski, wszystko co na nich jest, zostanie zmazane. Ja wiem, że te informacje są jakby być może nawet uciążliwe często, ale słuchajcie, czytajmy je, bo nieraz może nam to uratować tyłek. Naprawdę po prostu czytajmy. Jakby tak, zdecydowanie. Tworzymy nasz pool. To może czasem chwilę zająć, zależy od tego, ile jest dysków i tak dalej. W każdym razie mamy stworzony i mamy sam pool. Teraz stworzymy dedykowany dataset pod nasz serwer NFS. Nazwiemy go NFS Storage. OK. W zasadzie tu nie ma potrzeby tutaj za wiele zmieniać. Opcji jest sporo, ale na chwilę obecną nie ma jakiejś specjalnej potrzeby. Tu możemy edytować wszystkie rzeczy związane z datasetem, czyli deduplikację, kompresję, szyfrowanie i tego typu sprawy. To nie jest temat tego odcinka, więc odpuszczamy. Co jeszcze musimy zrobić z tym datasetem? To musimy zmienić warunki dostępu, zmienić prawa dostępu, żeby był dostęp przez NFS-a. Zmienimy sobie tutaj użytkownika na nobody, no group. Taka informacja, musimy kliknąć apply user. Jeżeli byśmy nawet zmienili i kliknęli save, to nie zadziała. To nieraz spowodowało, że wracałem tutaj. Kilkukrotnie się zdarzało. Dlatego uczulam, jak już nie dosyć, że zmieniamy, to jeszcze zrobimy tutaj apply user. A jesteśmy tutaj po to, żeby zmienić prawa dostępu dla innych użytkowników do tego katalogu. Czyli zmieniliśmy właściciela i nadajemy ogólnie prawa dostępu. OK, tutaj mamy wszystko. Co teraz zrobimy? Idziemy do shares, NFS shares. Niech widać, nic nie ma. Robimy add NFS, czyli dodamy instancję NFS-a, udział NFS-a, który będzie współdzielony przez sieć. Co robimy? Dodaj ścieżkę. Czyli tak naprawdę tutaj pokazujemy, które miejsce na dysku chcemy współdzielić z użytkownikami. Robimy klik. Tu na co warto zwrócić uwagę, to dodać sieci, które mają dostęp. To jest środowisko testowe, nic tutaj nie będę dodawał. Natomiast w środowisku produkcyjnym zdecydowanie warto włożyć tutaj jakieś ograniczenia. Nie ma naprawdę potrzeby, żeby mieli dostęp tutaj nie ci, którzy powinni. Możemy to zrobić per sieć, bądź per nazwa użytkownika, czy też IP. To z tych ważniejszych. OK, klikamy start. W związku z tym, że to jest czysta instalacja i po prostu serwis NFS-a nie był włączony, w związku z czym on nam tutaj automatycznie przypomina, żeby go włączyć. Po prostu klikamy włącz. On tutaj nas poinformuje, że jest włączony. Gdyby z jakiegoś powodu
kliknąć nie lub coś podobnego, to obsługa tego znajduje się w System Settings, Services. I tutaj dwa kliczki, znaczki. Jeden to jest running, czyli aktualnie działa czy nie działa, a druga to jest co się stanie po restarcie. To też warto kliknąć, bo mieć świadomość, że to, że jest running, to jeszcze nie znaczy, że wstanie po restarcie. Oba muszą być kliknięte, żeby nie było w cudzysłowiowej awarii po restarcie. Z ciekawostek tutaj to jest numer serwerów aktywowanych instancji NFS-a, procesów NFS-a startowanych przez TrueNAS-a. O co tutaj chodzi? Warto przy większym obciążeniu, w sensie większej ilości użytkowników, przy większych instancjach warto zwrócić na to uwagę, żeby ta liczba była mniejsza niż liczba core'ów procesorów, ponieważ jeżeli tyle będzie po prostu odpalonych instancji i warto byłoby, żeby było mniej niż liczba core'ów, żeby samym NFS-em nie zamęczyć naszego TrueNAS-a. To też czasem się przydaje. Co jeszcze warto wiedzieć? Warto też jest bind IP address. Tutaj chodzi o to, że w naszym wypadku tak nie jest, ma tylko jedno IP nasz TrueNAS, ale często jest tak, że serwer sieciowy a powinien mieć kilka adresów IP. Jeden do zarządzania, jeden do na przykład NFS-a, jeden do iSCSI i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że dużo łatwiej tym zarządzać z poziomu sieci, czy filtrować to, czy cokolwiek innego. Tak jest bardziej poprawnie, tak? Chociażby w osobnych VLANach, osobne dostępy osobnych urządzeń do osobnych serwisów, w produkcyjnych serwerach, w produkcyjnych rozwiązaniach nigdy nie jest tak, że wszystko jest na jednym IP. W związku z czym tutaj można zdecydować, na którym z naszych adresów IP powinien nasłuchiwać nasz serwis NFS. Możemy też wyłączyć wersję 4 NFS-a. Jak już wspomniałem, Windowsy się nie dogadają, ale NFS nie jest pod Windowsa, także to temat zupełnie poboczny. Dobrze, zaktywowaliśmy NFS-a. Co teraz możemy zrobić? Teraz spróbujemy go zamontować na testowej maszynce z Ubuntu. Jak widać, nic nie jest zamontowane z dysków sieciowych. Co tutaj możemy zrobić? To możemy najpierw zamontować to, co skonfigurowaliśmy. Sudo jest konieczne podniesienie uprawnień, żeby móc montować dyski w Linuxie. Mount, polecenie montujące. Przełącznik T wymusza połączenie przy pomocy protokołu NFS, IP i ścieżka. Zwróćcie uwagę, że MNT po prawej mam włączone. OK. Po prawej zalogowałem się do tegoż właśnie TrueNAS-a w katalogu MNT Test Pool NFS Storage. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, że po IP to jest dokładnie ten sam adres, który jest udostępniany z serwera. Jak widać, tutaj teraz nic nie ma. A druga część tej ścieżki to jest MNT NFS Scale, czyli drugą część ścieżki to jest miejsce, gdzie ja na swoim komputerze chcę mieć to zamontowane. Klikamy Enter. Jak widać, mamy teraz zamontowane IP, miejsce i miejsce na naszym dysku. OK. Co możemy zrobić? To był scale. OK. Co możemy zrobić? Dla testów możemy skopiować tam instalkę TrueNAS-a. Klik tu na dole. Mamy przepustowość karty sieciowej i z prędkością karty sieciowej wrzuca się tam nasza instalka. Jak widać, tu poszło. OK. Załatwione. Mamy. I co się teraz na fizycznym, na naszym TrueNAS-ie? Nie było tutaj nic. Odświeżamy. Już mamy nasz plik. Widać go. Jest dostępny. Tak jak powinno dokładnie to wyglądać. OK. Teraz to był core. To był scale. Teraz skonfigurujemy sobie
Cora. Tak pokrótce będzie dokładnie to samo. Tworzymy pula. Troszkę inaczej to wygląda. Test pool dokładnie to samo. Jesteśmy świadomi, podpisujemy wszelkie cyrografy. Akceptujemy i ustawia się nasz pool. Tworzymy dedykowany dataset pod NFS-a. NFS Storage. Jak widać, wygląda to troszeczkę inaczej, ale funkcjonalności są identyczne. Funkcjonalności są zdecydowanie identyczne i logika do zrobienia jest dokładnie taka sama. Edit permission. Nobody. No group. Zaznaczamy. OK. Zrobione. Teraz ciut inaczej, czyli najpierw sami uruchomimy serwisy. Czyli klikamy NFS. Nie będzie musiał tego automat robić w tle, jakby żadna różnica, tylko że da się to zrobić w ten sposób. Tutaj jest dokładnie to samo. NFS działał, będzie działał. Dobra, teraz wystawimy, utworzymy instancję udostępniającą nasz kawałek dysku, czyli robimy storage. Nie, przepraszam, wróć. Nie storage, tylko sharing. Sharing NFS i również dodajemy dokładnie robimy to samo, tylko nie do końca, znaczy w troszkę innej wersji, nie wiem czy mniej, czy bardziej strawialne, nie wiem, kwestia co kto woli. Tutaj też są te adresy, które warto ograniczyć. Klikamy OK. Zrobione. Teraz wróćmy tutaj i tak naprawdę robimy to samo, z tym, że już inny adres IP, czyli adres IP naszego Cora. O, jeszcze tylko pokażmy, tak. Jeden IP, drugi IP, jeden zamontowany w tym katalogu, drugi w tym katalogu i chcemy, zalogujmy się tutaj do naszego Cora. Gdzież my to mamy? Identyczna sytuacja, pusty katalog. My sobie tam wgramy instalkę naszego TrueNAS-a. Znowu nam tutaj powinien odpalić na chwilę ruch na karcie sieciowej. Robimy odśwież i jak widać dosyć szybko, dosyć zgrabnie się wgrało. Świetnie. Czyli mamy już dwa serwery TrueNAS-a, mamy do nich dostęp z naszej Linuxowej maszynki. Teraz moment, żeby zmusić nasze XCPNG, nasz serwer XCPNG, żeby potrafił korzystać z tego NFS-a. W tym miejscu to będzie troszeczkę takie bez sensu, ponieważ będziemy zmuszali serwer XCPNG, żeby nagrywał coś na swoją własną wirtualkę, ale chodzi tylko o laboratorium. Czyli robimy hosty. Tutaj jest mój testowy host. Są jego dyski. Zrobimy add storage. O, to już nawet jeden był. Dobrze, to tak czy inaczej skasujemy go i podłączymy go storage name. No to robimy NFS on core. Description. Decydujemy, że będziemy chcieli, że byłby to nasz storage właśnie NFS-owy. Tutaj wskazujemy na IP naszego serwera, czyli to. Bez HTTP. To tutaj jest nam zupełnie niepotrzebne. I klikamy lupkę, żeby wykrył, co się tam dzieje. Wersję ustalamy. Tu po wykryciu pokażą się zasoby, które możemy podłączyć. Po prostu klikamy. Zwróćcie uwagę, to jest dokładnie to miejsce na dysku, które udostępniliśmy.
Czyli serwer, na którym chcemy to zainstalować, nazwa, no to już jest mniej istotne, NFS, czyli typ storage'u, jaki będziemy podłączać do tego XCPNG, jego IPIC i miejsce i ścieżka. Robimy create. W tym momencie już możemy tworzyć wirtualne maszynki i kłaść dyski na właśnie ten serwer NFS-a. To jest dosyć, to jest ważne, to jest bardzo przydatna funkcja. Druga równie przydatna funkcja, która nie mniej ważna, jest do obsługi backupów. Chodzi o to, żeby podłączymy zaraz do XOA, czyli do Xenorchestry, podłączymy zaraz tego NFS-a, żeby można było skonfigurować backupy wirtualnych maszyn na serwer NFS-a. Żeby to zrobić, przechodzimy do Settings, Remotes. Tu klikamy sobie, że to miałby być nasz NFS. A klikamy sobie, że to ma być nasz NFS, no, nazwa dowolna. Host. Ten. Oczywiście bez tych przedrostków i zarostków, czy jakkolwiek poprawna będzie to opcja, wypowiedź. I tak, tutaj wskazujemy również dokładnie to samo miejsce. Zwróćmy uwagę, że bez pierwszego slasha, slash pierwszy już tu jest. To irytujące jest, czasem to po prostu nie zaskakuje. No tak po prostu jest. I robimy Save Configuration. I w tym momencie robimy sobie test. OK, wszystko działa w porządku. I w tym momencie mamy już dostęp do backupów właśnie na ten NFS. W tym momencie możemy automatyczne backupy przy pomocy Xenorchestra ustalić, żeby właśnie lądowały na naszym serwerze NFS. Jest to dosyć fajne rozwiązanie. Wracając tutaj, co w rzeczywistości pokaże się nam na dysku. Jak widać, to jest tu powstał katalog z miejscem na dyski. Tak, to jest już katalog roboczy z 3 perspektyw. No, normalnie powinniśmy zrobić z tym porządek, ale to wyłącznie testowo. Po pierwsze, podłączyliśmy się naszym komputerem. Po drugie, miejsce na NFS-owe, na backupy przez Xenorchestrę naszych VM-ek. Po trzecie, żeby sam serwer XCPNG potrafił korzystać z NFS-a jako miejsce przechowywania swoich maszyn, dysków swoich maszyn wirtualnych. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!